Na promie trzeba przypiąć motor. Ludzie się kąpią. Zapach perfum, bramkarze. Robi wrażenie. Jadę szukać chyba miejsca do snu. Słuchajcie, mam jakiś problem. Motor zgasł i nie chce mi zapalić. Także słuchajcie, stoję już na terminalu. Tu jest masa promów z Tallinn do Finlandii. Pełno promów płynie. Wybrałem ten, który był najtańszy, szczerze mówiąc. I jadę. Ok, motorek zamontowany i płyniemy. No i ruszyliśmy, wypływamy. Poznałem dwóch fajnych gości i będziemy razem płynąć. Będzie chociaż z kim pogadać. Dobrze, że mówią po angielsku, więc się dogadaliśmy. Jak sami stwierdzili, płynięcie jest nudne, więc idziemy się czegoś napić. Pogadać, 2-3 godzinki miną i jedziemy dalej. Dobra, pogadane. Wymienione numery telefonów, tak się zaprzyjaźniliśmy, że szukaliśmy później 20 minut, którym zejściem na prom zostawiliśmy nasze motory. Jest bardzo fajnie, jeszcze z nimi pojeżdżę po Helsinkach motorkami i szukam chyba noclegu, no bo już późno. Już jest 21 prawie. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, zobaczcie, na promie trzeba przypiąć motor i tutaj mi pomogli fińscy koledzy. Zobaczcie, tak muszą być przypięte maszyny. No bo wiadomo, może statek bujać i może się coś stać, więc przypięliśmy swoje maszyny. Tutaj jest jedna, druga, trzecia i przeżył. Także pierwsze co, jak wyjechałem, to tu jest port. Jakieś wycieczki widzę chodzą, no ale zobaczymy co jest dalej, ciekawe. Nawet nie wiem czego zacząć, po prostu sobie jeżdżę i zwiedzam. Zaraz sobie zerknę na mapy. Ojeju, ale tam fajnie. Ojeju. Kto to otworzył mi inny świat? Słuchajcie, zaraz wam podjadę tam, chociaż jest korek, takie fajne skały do morza wchodzą. Jezu, to jest Bałtyk? Dobra. Później się pojaram. Zobaczcie, jaka tu fajna, nie wiem co to jest, kałuża, fontanna. Nie tryska woda, ale pewnie kiedyś tryska. Teraz jest to po prostu akwem. A tam są takie kamieniste wzgórza, do Bałtyku wchodzą. Dobra, zobaczymy zaraz wszystko. Szkoda, że już ciemno się robi, ale czuję coś, że zostanę na noc i jeszcze rano sobie pozwiedzam. Zobaczcie, wieczór. Ludzie się kąpią. Siedzą na kamieniach. Ale fajnie. Dobra, będę się jarał oficjalnie. Są kamienie, które jedne przechodzą w drugie. Różne kamienie. Ludzie się opalają. Zobaczcie, jakie połączenie. Jeden w drugi. Różne rodzaje. Razem. I tutaj po tych kamieniach się chodzi tak fajnie. Plaża, ale nie z kamieni, tylko z jednego kamienia wielkiego. Tam jeszcze doukładano tak ładnie kamyczki. Tam w tle maluje się miasto.
Tu przede mną taka wysepka, właściwie chyba sztuczna, bo tam jest marina, ale tam ta wielka wyspa to jest jeden wielki głaz jakby. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj w nocy takie rzeczy patrzeć. Natomiast w nocy na pewno miasto ładnie wygląda, więc chyba udam się do miasta. Ejku, jakby było fajnie się tu przespać nad morzem. Może na ławce się prześpię? Zobaczymy. Słuchajcie, nie wiem co robić. Siedzieć na tej ładnej plaży, czy jechać na jakieś stare miasto, zobaczyć coś takiego. Niestety jest już ciemno, więc chyba obejrzę sobie miasto. Zostanę gdzieś na noc, no i wrócę tu rano, bo to w dzień musi wyglądać bardzo fajnie, a nigdy wcześniej tego nie widziałem. Słuchajcie, mam jakiś problem. Motor zgasł i nie chce mi zapalić. Słuchajcie, udało mi się odpalić, dojechać 100 metrów dalej do stacji paliw. Ale aż mi się gorąco zrobiło. Zobaczcie, jest jedna kreska. Może coś tutaj źle pokazuje po prostu, nie mam już paliwa. Ale jakoś dziwnie. Stacjonarny sklep zamknęli, mogłem tylko tutaj z terminala skorzystać automatycznego i zanim doszedłem, to kilka minut minęło. Musiałem zmienić język, zmienić kwotę, bo tu minimalnie było 50 euro, a przecież nie zatankuję za 50 euro takiego motorku. Udało mi się zmienić na 20 i zatankowałem. Oby to było to. Módlmy się. Dobra, dużo się dzieje. Najpierw okazało się, że stacja benzynowa jest 100 metrów za mną, więc przepchnąłem motor przez ulicę, przez chodnik, jak było zielone światło, właściwie przez przejście dla pieszych, żeby ominąć długi objazd. Udało mi się odpalić i dojechałem te 100 metrów. Później chciałem Wam nagrać taką objazdówkę nocą, ale na to zawsze jest czas. Objeżdżając jednak są miejsca, których mogę później nie trafić, więc najpierw je będę pokazywał. Aha, a tak w ogóle zatankowałem i na razie wszystko jest ok. Mam nadzieję, że to nie jest żaden problem, bo tutaj problem to jest problem. Jestem 1200 km od domu, nie mówię po fińsku. Nie każdy mówi po angielsku, ale tych dwoje Finów, których poznałem, bardzo, bardzo fajnie, sympatycznych ludzi, obiecali mi pomoc w każdej sytuacji, więc tutaj jeszcze jestem bezpieczny, tutaj mam pomoc, ale co będzie, jak pojadę dalej? Najpierw pokażę Wam kościółek, przy którym stanąłem. Chyba udało mi się niechcąco trafić do jakiegoś imprezowego centrum. Pełno młodych ludzi, zapach perfum, bramkarze, więc tutaj pewnie są wszystkie balety. No i dziewczyny, które chowają alkohol, też o tym świadczą. Z tego co mi mówili na statku, to tu właśnie bardzo popularne i dobre jest jedzenie z tych street foodów małych, a tu są 3 koło mnie. Chyba się na coś skuszę. Słuchajcie, jem to burrito, jest całkiem dobre. Robi wrażenie.
Dobra, jestem oficjalnie już tak zmęczony, że jadę szukać chyba miejsca do snu i rano jeszcze przejadę się przez to piękne miasto i będę leciał dalej w stronę Szwecji. No dobra, słuchajcie, według polskiego czasu jest 1:30, czyli tutaj 2:30. Próbowałem się bez skutku przespać na tej ślicznej plaży. Nie mogłem zasnąć, ale chociaż odpocząłem sobie, posłuchałem fal. I tym razem w ogóle bez snu muszę jechać dalej do Tallinn, bo okazało się, że prom odpływa 8:20 i jest tylko jeden. Coś źle spojrzałem, bo myślałem, że kilka razy płynie. Tylko rano wypływa, bo płynie prawie 12 godzin. Więc szybko muszę teraz do Tallinn. Niby mapa pokazuje około 2 godzin, ale z doświadczenia wiem, że tym motorkiem to trochę dłużej schodzi, bo jednak nie mogę grzać tak jak jest na autostradzie 120-140. Taka przelotowa to jest 90 wygodna, no 100 można jechać. Także chciałem zobaczyć rano jeszcze, zwiedzić to piękne miasto. Niestety nie uda się, ale przynajmniej zostanie mi coś na inny raz, bo tak bym nie miał po co wracać. A tak wrócę i będę sobie zwiedzał, więc nie za wiele pokazałem. Sam nie za wiele zobaczyłem, więc na pewno kiedyś będzie jeszcze odcinek o Helsinkach. No dobra, nie tracę czasu. Zadzieram kiece i lecę. Ja powiedziałem Tallinn? Może stamtąd przyjechałem, już mi się wszystko myli. Do Turku. Lecę do Turku. Jest godzina 5:30, czyli tutaj 6:30, zostało mi 1,5 godziny do promu. Musiałem się gdzieś po drodze na jakimś zjeździe zatrzymać. Usiadłem na ławce i zasnąłem. Było 15 stopni. Jak jechałem, było naprawdę zimno, zmarzłem. Musiałem się ubrać, jak widzicie, jeszcze bardziej. Mimo to 15 stopni pędząc 100 na godzinę to jest bardzo zimno. Nie byłem na to przygotowany. Ale Finlandia mnie nie pokonała, jadę dalej. Teraz zatrzymałem się gdzieś na Shellu po drodze, żeby napić się kawy. No i lecę dalej do Turku. Słuchajcie, musiałem się na chwilę zatrzymać. Zobaczcie, jakie tu wszędzie takie długie, drewniane domy. Tutaj cała ulica albo dzielnica tego. Także wjechałem już do Turku. Jadę najpierw kupić bilet na prom i zobaczymy, czy jeszcze będę mógł zwiedzić miasto.